dzisiejszym odcinku pokażę Wam stylizację o wdzięcznej nazwie Nail Bouton. To paznokcie, które posiadają kolor zarówno z wierzchu, jak i pod spodem. Cześć, nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Za chwilę obejrzycie nie tylko klasyczną wersję Nail Bouton, ale również wariacje, jakie można wykonać na jego temat. W tym celu jest z nami Angie. Cześć kochani. Nasza instruktorka z Pabianic, która przygotowała Nail Bouton na 4 sposoby. Jeżeli zastanawiasz się, jak można wykonać moro pod spodem paznokcia, a może nawet panterkę, koniecznie obejrzyj ten odcinek. Nail Bouton to stylizacja, która w naszej branży istnieje od dobrych 10 lat. Jak to z trendami bywa, przez kilka sezonów był nieco zakurzony, żeby w tym roku powrócić ze wzmożoną siłą. Patrząc na Nail Boutona, można dojść do wniosku, że ten wewnętrzny spód paznokci wykonuje się, nie wiem, lakierem do paznokci. I ja tak myślałam, zrobiłam, nie przetrwało pół dnia, nie polecam. Zobaczcie, jak wykonać trwałego, profesjonalnego, turbopięknego Nail Boutona, którym będziecie się cieszyć aż do kolejnej wizyty u swojej stylistki. Nail Bouton nie jest skomplikowaną techniką, pod warunkiem, że dobrze dobierzemy produkty, na których będziemy pracować. Potrzebny jest idealnie transparentny żel budujący. W tej roli wystąpi Perfect Clear, średnio gęsty i samopoziomujący salonowy niezbędnik. Po utwardzeniu nadal pozostaje krystalicznie czysty i dzięki temu spód paznokci jest przepięknie kolorowy. Nic go nie przytłumia ani nie zażółca. O taki efekt nam chodzi. Paznokcie zbudujemy żelem Light Rose, o nim szerzej już za kilka chwil. Podeszwy będziemy wykonywać lakierami hybrydowymi i żelami Arte Brillante. Jeśli chodzi o akcesoria, to użyjemy sondy, pędzelka Nail Art 006 i pędzla żelowego w rozmiarze 6. Ten staruszek ma już 4 lata i przywędrował do naszego filmu prosto z piórnika Angie. Nie jest już dostępny w sprzedaży od dłuższego czasu, ale postanowiliśmy go oficjalnie nagrodzić udziałem w odcinku za to, że tak wiernie służy naszej Angie. Propozycja pierwsza. Ciemny kolor z neonowym spodem. Wersja najbardziej zbliżona do klasyki, chociaż nieco bardziej zwariowana. Pierwszy etap to poprawne przygotowanie płytki pod stylizację. Dokładne opiłowanie i zmatowienie naturalnych paznokci oraz opracowanie i usunięcie skórek sprawia, że stylizacja jest nie tylko piękna, ale przede wszystkim trwała. Następnie odtłuszczamy płytkę cleanerem, aplikujemy odpowiedni primer i nakładamy bazę żelową Perfect Base. Teraz przechodzimy do budowy szkieletu, który wykonujemy Perfect Clearem. Szkielet powinien być cienki i równomiernie rozłożony. Kolor, który chcemy, aby był naszym spodem, nakładamy na przedłużoną część szkieletu oraz 1/3 długości naturalnej płytki. W tej roli f***ing beautiful. Uwaga! Jeśli Nail Bouton ma być kontrastowy, a takie są najfajniejsze, to żel budujący musi posiadać kolor, dlatego że musi odseparować górną warstwę od dolnej. Co się wydarzy, jeżeli nie wykonamy tej separacji? Po pierwsze, górny kolor może nam wpłynąć na odcień dolnego. Na przykład, jeżeli wykonamy sobie wzór, to górny, ciemniejszy kolor po prostu go przytłumi. I na odwrót, jeżeli podeszwa będzie ciemniejsza, a nudziak u góry, to możemy też widzieć na wolnym brzegu naszą podeszwę, czego nie chcemy, dlatego warto separować. Do separacji wybraliśmy Light Rose, którym należy pracować delikatnie, unikać gwałtownych, mocnych ruchów oraz odrywania pędzla od powierzchni żelu. W ten sposób uzyskujemy perfekcyjną krzywą C i ograniczamy nasze piłowanie do minimum. Cóż za optymalizacja pracy! Na zbudowaną i opracowaną powierzchnię nakładamy Miss Carrington i wykańczamy tip-topem. Miss Carrington pokażemy na zbliżeniu, bo jest zdecydowanie warta grzechu. Fioletowo-śliwkowy odcień z delikatną drobiną, a pod spodem intensywny róż. Nie pozostaje nic innego jak powiedzieć fucking beautiful. Propozycja druga. Nudziak z neonową końcówką. Pamiętajcie, że podstawą dobrze zbudowanego paznokcia jest prawidłowe podłożenie formy. Tutaj szczególną uwagę zwracamy na kąt podłożenia formy oraz dopasowanie i docięcie jej do kształtu wolnego brzegu paznokcia naturalnego. Wykonujemy dokładnie to samo, co przy poprzednim stepie. Na przygotowaną płytkę nakładamy Perfect Base, którego zadaniem jest zadziałać jak taśma dwustronna dla kolejnych warstw stylizacji. Jak widzicie, najpierw utwardzamy Perfect Base'a, dopiero potem podkładamy formę. Dzięki temu zmniejszamy prawdopodobieństwo, że klientka zahaczy formą o wnętrze lampy i niechcący ją przesunie. Jeśli nie macie Perfect Base'a, to możecie użyć zamiennie proteiny, która będzie równie mocno trzymać żel. Budujemy cienki i równomiernie rozłożony szkielet i po jego utwardzeniu nakładamy nasz bestseller, Bad Icona, jako podeszwę Nail Bouton. Po wyciągnięciu ręki z lampy nadbudowujemy paznokcie Light Rose'em, wykańczamy Can't Speak Frenchem i tip-topem. Aplikując top, warto zwrócić uwagę na linię światła. Co to takiego? To odbicie światła na powierzchni paznokcia.
Idealną taflę uzyskujemy przede wszystkim dzięki perfekcyjnemu opiłowaniu i wyrównaniu powierzchni żelu, ale delikatne poprawki możemy wykonać topem. Propozycja trzecia – nail buton drapieżny. Po zbudowaniu i utwardzeniu płytki, w tym obszarze, w którym do tej pory nakładaliśmy cały kolor, zaczynamy tworzyć zdobienie. Pamiętajcie, że w przypadku zdobienia na podeszwie nail butona wszystkie warstwy nałożymy w odwrotnej kolejności, czyli zaczniemy od detalu po to, żeby zakończyć na tle. Czarnym kolorem zaznaczamy kontur centek lamparcich. Pracujemy żelami Arte Brillante, dzięki którym nie musimy przymrażać zdobienia w trakcie pracy. Arte Brillante to produkt, który ma świetne napięcie powierzchniowe i grzecznie siedzi w miejscu, dopóki na spokojnie nie wykończymy konkretnej warstwy zdobienia. Co do kropeczki i co do kreseczki. To bardzo ułatwia pracę, dlatego nazywamy serię Arte Brillante niezbędnikami do pracy salonowej. Pamiętajmy jednak, że precyzja w zdobieniach to kompilacja dobrego żelu i dobrego pędzelka. Nasza nail artowa szóstka ma metalowy trzon, który mocno trzyma włosie. Między innymi dlatego jest tak precyzyjnym pędzelkiem. Utwardzamy pierwszą warstwę zdobienia. Kolorem Mokka, również z serii Arte, wypełniamy centki. Pracujemy tym samym pędzelkiem, oczywiście porządnie go wyczyściliśmy przed zmianą koloru. Jeśli Twoja lampa nie posiada lusterka, przypilnuj, aby klientka, utwardzając zdobienie na podeszwie, odwróciła rękę do góry. Szkoda by było zmarnować tak misterną pracę. Całość pokrywamy lolą gondolą, która jest naszym tłem zdobienia. Dalszą część pracy już znacie. Nakładamy light rose'a, utwardzamy, opracowujemy i kontrastujemy przepięknym różem z naszej kolekcji Venice, Arriva la Diva. Nabłyszczamy tip-topem. Propozycja czwarta. Nail buton wojskowy. Standardowo budujemy szkielet i utwardzamy. Wzór Moro stworzymy w całości hybrydami, pracując sondą, naprzemiennie mniejszą i większą kulką, aby uzyskać efekt nieregularności. Odcienie, które wybrała Angie, to Taki Kaki, Martini Olive i Wenecjusz. Każdą warstwę kolorystyczną będziemy utwardzać osobno. Przy Moro dobór kolorów jest ważny, ponieważ zbyt podobne kolory znikną, a zbyt kontrastowe nie będą wyglądały jak Moro. Dlatego najlepiej sprawdzą się kolory dopełniające według koła kolorów. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć, czym jest koło kolorów i w jaki sposób przekłada się na stylizację paznokci, dajcie znać w komentarzu, a nagramy o tym osobny odcinek. Budujemy paznokieć light rose'em. Zaciskanie żelu pozwala na uzyskanie wąskiego i smukłego kształtu. Wzmacnia budowę przedłużonego paznokcia i dodatkowo chroni go przed złamaniem. Czas zacisku uzależniony jest od rodzaju żelu oraz mocy Twojej lampy. To już nasze ostatnie zdobienie, więc pora na szybkie podsumowanie. Schemat pracy nail buton nie jest skomplikowany, ale żeby wykonać go dobrze, przydadzą się wysokie umiejętności techniczne. Nail buton nie bierze jeńców, jeśli paznokcie nie mają poprawnej budowy. Kolorowa podeszwa nie tylko nie odwróci uwagi, ale wręcz wybije błędy techniczne. Zbyt gruby szkielet, grube krawędzie boczne i ogólnie brak kontroli produktu podczas pracy. Nakładamy Celine Dijon i tip-top. I oto nasz odcinek dobiegł do końca. Chociaż zaprezentowaliśmy tylko 4 nail butony, pomysłów mamy po kokardę, dlatego że nail butona można wykonać naprawdę na milion sposobów. Tymczasem dajcie nam znać, który spodobał się Wam najbardziej. Zostawcie informację w komentarzu. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Cześć!